Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGalery. W tym tygodniu finiszujemy z wydarzeniami rocznicowymi, 4. urodzinami State of Survival i część z Was pewnie chciała zużyć swoje kości do gry w wydarzeniu Future Tycoon. Dlatego powstało to wideo. Postanowiłem zaryzykować i wykupić wszystkie pakiety premium dające perły i kości do gry, a później zużyć to wszystko, by zobaczyć, czy to się opłaca graczowi typu low spender łamane przez free to play. Jak zapewne wiecie, do wygrania są 4 części ogólne do Sentinela. Te części generalne, więc pasujące do każdego Sentinela, jakiego sobie zażyczymy. Mam już kilkanaście części zebranych w czasie innych wydarzeń, więc jest to na pewno rzecz, którą warto by skolekcjonować. Kolejne nagrody to perły, które można wymienić na wiele rzeczy, więc również coś fajnego i bardzo przydatnego. Następnie skórka marszu premium, nowy Sentinel premium oraz wymarzona przez wszystkich graczy nowa skórka kwatery głównej. Tym bardziej wymarzona, od kiedy weszły nowe kolekcje. Jeszcze tak w ramach ciekawostki, ilość posiadanych kości do gry wpływa na ilość jednorazowego rzutu kośćmi. To znaczy, im więcej kości, tym większy mnożnik rzutu kośćmi można uzyskać. Na przykład posiadając 200 rzutów kośćmi można ustawić mnożnik rzutu automatycznego razy 10 kości naraz. Posiadając ponad 200 rzutów kośćmi pojawi się mnożnik rzutu automatycznego razy 20, a posiadając ponad 500 rzutów kośćmi pojawi się mnożnik razy 50, co przyznacie znacznie skraca czas gry. Oraz druga ciekawostka, im wyższy mnożnik rzutów automatycznych, tym gorsze wyniki per jeden rzut zaobserwowałem. O ile na początku gry 10 kośćmi dawał wynik zaokrąglony około 1,5 okrążenia planszy, o tyle przy wyższych mnożnikach rzutów ten wynik był niższy, dochodzący nawet do 0,8 planszy na 10 rzutów. A już całkowicie najlepiej sytuacja wyglądała przy pojedynczych rzutach, ale to pochłaniało naprawdę ogromny kawał czasu. Więc z powodów oczywiście czasowych oraz w zasadzie trochę z ciekawości i aby Wam to pokazać, spróbowałem z mnożnikami razy 10, razy 20 i razy 50. I mogę szczerze Wam powiedzieć, że maksymalnie co polecam, to zostańcie przy mnożniku rzutu razy 10, nie idźcie dalej. No dobrze, to jeszcze nie koniec rad o dwójka wala. Jedną z najważniejszych rad i jednocześnie najbardziej ryzykowną, jeżeli macie pamięć podobną do mojej i zdarza Wam się w zasadzie dość często, zapomnieć o rzeczach związanych ze State of Survival. Mianowicie, wstrzymajcie się z wymianą biletów na perły, te po przekroczeniu określonego progu, dającego możliwość wymiany biletów na 1000 pereł w stosunku 1 do 1. To jest oczywiście świetna wymiana, znacznie lepsza, bo o 100% lepsza niż wymiana w tym drugim miejscu w sklepie wydarzenia o nazwie Szczęśliwa Wymiana, gdzie stosunek biletów do pereł jest 2 do 1 i można ich kupić 2 razy mniej. Niemniej jednak najlepiej byłoby, abyście zaczekali z wymianą biletów na nagrody do ostatniego dnia wydarzenia. A być może deweloperzy rzucą jeszcze jakieś pakiety albo mini wydarzenie, które ułatwią Wam zdobycie lepszych nagród typu części sprzętu do Behemota MK2 czy fragmenty skórki do Behemota MK1 lub jeszcze coś innego, na przykład statuetkę wprawiającą w osłupienie innych graczy umiejętnościami, które daje Twojej osadzie w czasie walk. Ale o tym w innym wideo na pewno do tego wrócimy. W czasie tego jak opowiadam Wam te kwestie, według mnie dosyć przydatne, mimo że wydarzenie jest już na ukończeniu, to porobiłem kilka rundek i jak możecie zauważyć, dysproporcja w wyrzuconych kościach do tego ile kółek się zalicza jest wprost proporcjonalna do progresu jaki robimy. To znaczy, im bliżej upragnionych nagród, tym nasz pionek porusza się wolniej, robi krótsze skoki i tak jakby opadał z sił. Mało tego, jest więcej. Jak już się nam kończą kostki, to wtedy zaczynają wypadać nam karty premium, które nigdy nie wypadały lub wypadały w bardzo ograniczonej ilości wcześniej, kiedy kości do gry mieliśmy dużo. Zamierzony trik? Przypadek? Odpowiedź na to pytanie zostawiam Wam. Żałuję jednak, że pomimo tego, że deweloperzy za każdym razem powiększali planszę i wymuszali na nas na nowo wykupowanie domków premium, możecie o nich posłuchać na moim wcześniejszym wideo, to jednak nie zaoferowali nam wykupu szczęśliwych kości, które dawały dokładnie tyle oczek, ile byśmy sobie zażyczyli. To znaczy, my gracze powinniśmy inwestować dużo w czasie, gdy każda tura wydarzenia zostanie zresetowana i trzeba robić postępy na nowo, ale od siebie jednak nie wymagają nic.
Niby niedużo, te 32 szczęśliwe kości nie zrobiłyby dużej różnicy, ale mimo wszystko na pewno zostałoby to lepiej odbrane wśród graczy niezależnie od ich statutu free to play, low spender, mid spender czy wieloryb. A ty co o tym sądzisz? Czekam na twoje przemyślenia w komentarzach. Cześć!